20 najpotężniejszych armii na świecie 2025. Miejsce 20. Hiszpania. Wydatki na armię w Hiszpanii w 2025 roku wynosiły około 23,4 miliarda dolarów, czyli zaledwie 1,4% PKB. Liczba żołnierzy w czynnej służbie wynosi 133 tysiące osób oraz 15 tysięcy rezerwistów. Hiszpania posiada formację paramilitarne Guardia Civil, liczącą 78 tysięcy personelu. Łącznie armia hiszpańska ma w służbie 226 tysięcy personelu wojskowego. Natomiast roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 326 tysięcy ludzi. Hiszpańskie siły zbrojne posiadają 327 czołgów, w tym Leopardy 2A6 i 2A4. Siły powietrzne mają na wyposażeniu 513 samolotów wojskowych, w tym 140 samolotów myśliwskich oraz 12 samolotów szturmowych. Hiszpania posiada także 121 śmigłowców wojskowych oraz 17 śmigłowców szturmowych. Hiszpańskie wojsko ma do dyspozycji ponad 15 tysięcy pojazdów opancerzonych, 96 dział samobieżnych oraz 140 dział holowanych. Hiszpania nie posiada wyrzutni rakietowych MLRS. Ponadto ma do dyspozycji 3 baterie systemu Patriot oraz 8 baterii krótkiego i średniego zasięgu NASAMS. Hiszpańska marynarka wojenna jest wyposażona w 1 lotniskowiec, 11 fregat, 3 okręty podwodne, 6 niszczycieli min oraz 23 okręty patrolowe. Miejsce 19. Polska. Wydatki na armię w Polsce w 2025 roku wynosiły 48,7 miliarda dolarów, czyli rekordowe 4,7% PKB. W polskiej armii służy obecnie 202 tysiące czynnych żołnierzy oraz 350 tysięcy w rezerwie. Ponadto Polska posiada siły paramilitarne, które liczą 50 tysięcy personelu. Łącznie polska armia ma w służbie 602 tysiące personelu wojskowego. Natomiast roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 460 tysięcy ludzi. Wojska lądowe posiadają 612 czołgów, w tym najnowsze M1A2 Abrams i K2 Black Panther. Polskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 468 samolotów wojskowych, w tym 59 samolotów myśliwskich i 34 samoloty szturmowe. Polska posiada także 215 śmigłowców wojskowych oraz 30 śmigłowców szturmowych. Na wyposażeniu wojsk lądowych jest ponad 14 tysięcy pojazdów opancerzonych, w tym KTO Rosomak i BWP Borsuk. Polska posiada 525 dział samobieżnych, w tym AHS Krab oraz K9 Thunder. Ponadto na wyposażeniu ma 211 wyrzutni rakietowych, w tym K-239 Chunmu i HIMARS. Polska marynarka wojenna jest wyposażona w 2 fregaty, 2 korwety, 1 okręt podwodny, 3 niszczyciele min i 3 okręty patrolowe. Miejsce 18. Ukraina. Wydatki na cele obronne w Ukrainie w 2025 roku wynosiły 53,7 miliarda dolarów, czyli rekordowe 26,3% swojego PKB. Należy zaznaczyć, że w Ukrainie dalej trwa wojna, a budżet obronny jest zasilany w dużej mierze przez pomoc finansową z innych państw. Ukraińska armia składa się z 900 tysięcy czynnych żołnierzy i 1 200 000 rezerwistów. Ponadto Ukraina posiada siły paramilitarne, które liczą 100 tysięcy ludzi. Łącznie armia ukraińska ma w służbie 2 220 000 personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 380 tysięcy ludzi. Ukraina posiada różnorodny sprzęt wojskowy, który obejmuje 1100 czołgów. Ukraińskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 325 samolotów wojskowych, w tym 70 samolotów myśliwskich i 36 samolotów szturmowych.
Ukraina posiada także 136 śmigłowców wojskowych oraz 39 śmigłowców szturmowych. Ukraińskie wojsko ma do dyspozycji 19 000 pojazdów opancerzonych, 650 dział samobieżnych oraz 615 dział holowanych. Kraj ten posiada także 280 wyrzutni rakietowych MLRS. Ukraińska marynarka wojenna praktycznie nie istnieje i jest wyposażona w nieliczne jednostki patrolowe. Miejsce 17. Australia. Wydatki na cele obronne w Australii w 2025 roku wynosiły 37 miliardów dolarów, czyli 2,1% PKB. Australijska armia składa się z 57 000 czynnych żołnierzy i 32 000 rezerwistów. Ponadto Australia nie posiada sił paramilitarnych. Łącznie armia australijska ma w służbie 89 000 personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 290 000 ludzi. Australia posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 60 czołgów. Australijskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 327 samolotów wojskowych, w tym 24 samoloty myśliwskie i 62 samoloty szturmowe. Australia posiada także 69 śmigłowców wojskowych oraz 22 śmigłowce szturmowe. Australijskie wojsko ma do dyspozycji 15 600 pojazdów opancerzonych i 48 dział holowanych. Ponadto Australia nie posiada wyrzutni rakietowych MLRS. Australijska marynarka wojenna jest wyposażona w 2 lotniskowce dla śmigłowców, 3 niszczyciele, 7 fregat, 6 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Miejsce 16. Iran. Wydatki na cele obronne w Iranie w 2025 roku wynosiły 15,4 miliarda dolarów, czyli ponad 3,5% PKB. Irańska armia składa się z 610 000 czynnych żołnierzy i 350 000 rezerwistów. Ponadto Iran posiada siły paramilitarne, w których służy 220 000 ludzi. Łącznie irańska armia ma w służbie 1 180 000 personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 1 400 000 ludzi. Iran posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 1700 czołgów, takich jak T-70, Zulfikar, Karrar oraz zmodernizowane czołgi M-60A1. Irańskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 550 samolotów wojskowych, w tym 188 samolotów myśliwskich i 21 samolotów szturmowych. Iran posiada także 128 śmigłowców wojskowych oraz 13 śmigłowców szturmowych. Irańskie wojsko ma do dyspozycji 65 000 pojazdów opancerzonych, 392 działa samobieżne oraz 2070 dział holowanych. Iran posiada także 1500 wyrzutni rakietowych MLRS. Irańska marynarka wojenna jest wyposażona w 7 fregat, 3 korwety, 25 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Według najnowszych informacji Iran może posiadać głowice atomowe, jednak ilość jest nieznana. Miejsce 15. Izrael. Wydatki na cele obronne w Izraelu w 2025 roku wynosiły 30,5 miliarda dolarów, czyli aż 6% PKB. Izraelska armia składa się z 170 000 czynnych żołnierzy i 465 000 rezerwistów. Ponadto posiadają siły paramilitarne, w których służy 35 000 ludzi. Łącznie armia izraelska ma w służbie 670 000 personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 129 000 ludzi. Izrael posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 1300 czołgów Merkawa. Siły powietrzne mają na wyposażeniu 611 samolotów wojskowych, w tym 240 samolotów myśliwskich i 38 samolotów szturmowych. Kraj ten posiada także 147 śmigłowców wojskowych
oraz 48 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji 34 000 pojazdów opancerzonych, 352 działa samobieżne oraz 171 dział holowanych. Izrael posiada także 183 wyrzutnie rakietowe MLRS. Marynarka wojenna jest wyposażona w 7 korwet, 5 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Izrael jest również mocarstwem nuklearnym i posiada ponad 80 głowic jądrowych. Miejsce 14. Niemcy. Wydatki na armię w Niemczech w 2025 roku wynosiły 68 miliardów dolarów, czyli nieco ponad 2,1% PKB. Niemiecka armia, znana jako Bundeswehra, składa się z 181 000 czynnych żołnierzy oraz 34 000 rezerwistów. Niemcy nie posiadają sił paramilitarnych. Łącznie armia niemiecka ma w służbie 215 000 personelu wojskowego. Natomiast roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 830 000 ludzi. Niemcy posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, który obejmuje 295 czołgów Leopard 2, w tym 18 najnowszych modeli Leoparda 2A8. Niemiecka Luftwaffe ma na wyposażeniu 618 samolotów wojskowych, w tym 133 samoloty myśliwskie oraz 76 samolotów szturmowych. Niemcy posiadają także 318 śmigłowców wojskowych i 55 śmigłowców szturmowych. Bundeswehra ma do dyspozycji ponad 79 000 pojazdów opancerzonych, takich jak Marder, Puma czy Boxer. Na wyposażeniu niemieckiej armii znajdują się 134 działa samobieżne Panzerhaubitze 2000, a także 33 wyrzutnie rakietowe M270 MLRS. Bundeswehra ma do dyspozycji 90 samobieżnych zestawów przeciwlotniczych Gepard oraz 9 baterii systemu Patriot. Marynarka wojenna Deutsche Marine posiada 12 fregat rakietowych, 5 korwet, 6 okrętów podwodnych oraz 12 niszczycieli min. Miejsce 13. Indonezja. Wydatki na cele obronne w Indonezji w 2025 roku wynosiły 10,6 miliarda dolarów, czyli 1,5% PKB. Indonezyjska armia składa się z 400 000 czynnych żołnierzy i 400 000 rezerwistów. Ponadto Indonezja posiada siły paramilitarne, w których służy 250 000 ludzi. Łącznie armia indonezyjska ma w służbie 1 050 000 personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 4 700 000 ludzi. Indonezja posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 330 czołgów, takich jak Leopardy 2A4, a także czołgi średnie Harimau, Kaplan MT. Indonezyjskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 460 samolotów wojskowych, w tym 41 samolotów myśliwskich i 34 samoloty szturmowe. Indonezja posiada także 214 śmigłowców wojskowych oraz 15 śmigłowców szturmowych. Indonezyjskie wojsko ma do dyspozycji 20 000 pojazdów opancerzonych, 153 działa samobieżne oraz 396 dział holowanych. Indonezja posiada także 63 wyrzutnie rakietowe MLRS. Indonezyjska marynarka wojenna jest wyposażona w 7 fregat, 25 korwet, 4 okręty podwodne oraz liczne jednostki patrolowe. Miejsce 12. Brazylia. Wydatki na cele obronne w Brazylii w 2025 roku wynosiły 26 miliardów dolarów, czyli zaledwie 1% PKB. Brazylijska armia składa się z 360 000 czynnych żołnierzy i 340 000 rezerwistów.
Ponadto Brazylia posiada siły paramilitarne, w których służy 200 tysięcy ludzi. Łącznie armia brazylijska ma w służbie 900 tysięcy personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 3 500 000 ludzi. Brazylia posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 295 czołgów, takich jak Leopard 1A5BR, M60A3 oraz Kaplan MT. Brazylijskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 513 samolotów wojskowych, w tym 43 samoloty myśliwskie i 38 samolotów szturmowych. Brazylia posiada także 190 śmigłowców wojskowych. Brazylijskie wojsko ma do dyspozycji 22 000 pojazdów opancerzonych, 109 dział samobieżnych oraz 412 dział holowanych. Brazylia posiada także 38 wyrzutni rakietowych MLRS. Brazylijska marynarka wojenna jest wyposażona w 1 lotniskowiec dla śmigłowców, 6 fregat, 2 korwety, 4 okręty podwodne oraz liczne jednostki patrolowe. Miejsce 11. Włochy. Wydatki na cele obronne we Włoszech w 2025 roku wynosiły 34,4 miliarda dolarów, czyli 1,5% PKB. Włoska armia składa się z 165 tysięcy czynnych żołnierzy i 19 tysięcy rezerwistów. Ponadto Włochy posiadają siły paramilitarne, korpus karabinierów, odpowiednik żandarmerii wojskowej. Służy w nim 105 tysięcy ludzi. Łącznie armia włoska ma w służbie 289 tysięcy personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 542 tysiące ludzi. Włochy posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 200 czołgów, takich jak Leopard 2 oraz Ariete. Włoskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 800 samolotów wojskowych, w tym 90 samolotów myśliwskich i 67 samolotów szturmowych. Włochy posiadają także 402 śmigłowce wojskowe oraz 57 śmigłowców szturmowych. Włoskie wojsko ma do dyspozycji 62 tysiące pojazdów opancerzonych, 64 działa samobieżne oraz 108 dział holowanych. Włochy posiadają także 21 wyrzutni rakietowych MLRS. Włoska marynarka wojenna jest wyposażona w 2 lotniskowce, 4 niszczyciele, 13 fregat, 8 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Miejsce 10. Pakistan. Wydatki na cele obronne w Pakistanie w 2025 roku wynosiły 7,6 miliarda dolarów, czyli 1,7% PKB. Pakistańska armia składa się z 654 tysięcy czynnych żołnierzy i 550 tysięcy rezerwistów. Ponadto Pakistan posiada siły paramilitarne, w których służy 500 tysięcy ludzi. Łącznie armia pakistańska ma w służbie 1 704 000 personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 4 600 000 ludzi. Pakistan posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 3740 czołgów. Pakistańskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 1430 samolotów wojskowych, w tym 387 samolotów myśliwskich i 90 samolotów szturmowych. Pakistan posiada także 352 śmigłowce wojskowe oraz 57 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji 50 500 pojazdów opancerzonych, 752 działa samobieżne oraz 3238 dział holowanych. Pakistan posiada także 602 wyrzutnie rakietowe MLRS. Marynarka wojenna tego kraju jest wyposażona w 2 niszczyciele, 9 fregat, 7 korwet, 8 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Pakistan jest również mocarstwem nuklearnym i posiada 165 głowic jądrowych. Miejsce 9. Turcja. Wydatki na cele obronne w Turcji w 2025 roku wynosiły 47 miliardów dolarów,
czyli aż 4% PKB. Armia turecka liczy 355 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 378 tysięcy w rezerwie. Ponadto Turcja posiada siły paramilitarne, które liczą 150 tysięcy personelu. Łącznie turecka armia ma w służbie 883 tysiące personelu wojskowego. Natomiast roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 1 411 tysięcy ludzi. Turcja posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 2200 czołgów. Armia turecka korzysta głównie z czołgów, takich jak Leopard 2A4 i Leopard 2A6, a w przyszłości własnego czołgu Altaj. Tureckie siły powietrzne mają na wyposażeniu ponad 1000 samolotów wojskowych, w tym 205 samolotów myśliwskich, natomiast nie posiadają samolotów szturmowych. Turcja ma na wyposażeniu 502 śmigłowce oraz 110 śmigłowców szturmowych. Tureckie wojsko ma do dyspozycji 55 tysięcy pojazdów opancerzonych, ponad 1000 dział samobieżnych oraz 1700 dział holowanych. Turcja posiada także 286 jednostek wyrzutni rakietowych MLRS. Turecka marynarka wojenna jest wyposażona w 1 lotniskowiec dla śmigłowców, 16 fregat, 9 korwet, 12 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Miejsce 8. Japonia. Wydatki na cele obronne w Japonii w 2025 roku wynosiły 55 miliardów dolarów, czyli zaledwie 1,4% PKB. Japońskie siły samoobrony składają się z 247 tysięcy czynnych żołnierzy i 56 tysięcy rezerwistów. Ponadto Japonia posiada siły paramilitarne, w których służy 25 tysięcy ludzi. Łącznie japońskie siły samoobrony mają w służbie 328 tysięcy personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 1 100 000 ludzi. Japonia posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 518 czołgów, takich jak Type 10. Japońskie powietrzne siły samoobrony mają na wyposażeniu 1459 samolotów wojskowych, w tym 117 samolotów myśliwskich i 36 samolotów szturmowych. Japonia posiada także 577 śmigłowców wojskowych oraz 119 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji 37 600 pojazdów opancerzonych, 173 działa samobieżne oraz 480 dział holowanych. Japonia posiada także 54 wyrzutnie rakietowe MLRS. Japońskie morskie siły samoobrony są wyposażone w 4 lotniskowce dla śmigłowców, 36 niszczycieli, 4 fregaty, 6 korwet oraz 23 okręty podwodne. Miejsce 7. Francja. Wydatki na armię we Francji w 2024 roku wynosiły 55 miliardów dolarów, czyli 1,9% PKB. Francuska armia liczy około 200 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 26 tysięcy w rezerwie. Ponadto Francja posiada siły paramilitarne, żandarmerię narodową oraz gwardię narodową, które łącznie liczą 150 tysięcy personelu. Łącznie francuska armia ma w służbie 376 tysięcy personelu wojskowego. Natomiast roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 742 tysiące ludzi. Francja posiada 222 czołgi, w tym czołgi Leclerc. Francuskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 972 samoloty wojskowe, w tym 224 samoloty myśliwskie, takie jak Dassault Rafale. Francja posiada także 447 śmigłowców wojskowych oraz 69 śmigłowców szturmowych,
Francuskie wojsko ma do dyspozycji ponad 85 000 pojazdów opancerzonych i 96 dział samobieżnych, takich jak armatohaubice Cezar. Francja posiada także zaledwie 9 wyrzutni rakietowych MLRS. Francuska marynarka wojenna jest wyposażona w 1 lotniskowiec, 3 lotniskowce dla śmigłowców, 10 niszczycieli, 11 fregat, 9 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Francja jest również mocarstwem nuklearnym i posiada około 300 głowic jądrowych. Miejsce 6. Wielka Brytania. Wydatki na cele obronne Wielkiej Brytanii w 2025 roku wynosiły 82,1 miliarda dolarów, czyli 2,3% PKB. Liczebność brytyjskiej armii, zwanej jako British Army, wynosi 185 000 czynnych żołnierzy oraz 924 000 rezerwistów. Ponadto Wielka Brytania nie posiada sił paramilitarnych. Łącznie brytyjska armia ma w służbie 1 109 000 personelu wojskowego. Natomiast roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 743 000 ludzi. Brytyjska armia posiada 213 czołgów Challenger 2. Brytyjskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 664 samoloty wojskowe, w tym 120 samolotów myśliwskich, takich jak F-35 i 29 samolotów szturmowych. Wielka Brytania posiada także 276 śmigłowców wojskowych oraz 52 śmigłowce szturmowe. Brytyjskie wojsko ma do dyspozycji ponad 27 000 pojazdów opancerzonych, 71 dział samobieżnych oraz 126 dział holowanych. Wielka Brytania posiada także 41 wyrzutni rakietowych MLRS. Brytyjska marynarka wojenna jest wyposażona w 2 lotniskowce, 6 niszczycieli, 11 fregat, 10 okrętów podwodnych, w tym atomowe okręty podwodne typu Astute oraz Vanguard oraz liczne jednostki patrolowe. Wielka Brytania jest również mocarstwem nuklearnym i posiada 225 głowic jądrowych. Miejsce 5. Korea Południowa. Wydatki na cele obronne w Korei Południowej w 2025 roku wynosiły 46 miliardów dolarów, czyli 2,3% PKB. Armia Republiki Korei liczy 600 000 czynnych żołnierzy oraz 3 100 000 w rezerwie. Ponadto Korea Południowa posiada siły paramilitarne, które liczą 120 000 personelu. Łącznie Armia Południowo-Koreańska ma w służbie 3 820 000 personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 410 000 ludzi. Korea Południowa posiada 2500 czołgów, w tym czołgi K-2 Black Panther. Siły powietrzne Korei Południowej mają na wyposażeniu 1576 samolotów wojskowych, w tym 354 samoloty myśliwskie oraz 98 samolotów szturmowych. Korea Południowa posiada także 758 śmigłowców wojskowych oraz 112 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 66 400 pojazdów opancerzonych i 3189 dział samobieżnych, takich jak armatohaubice K-9 Thunder oraz 4863 działa holowane. Republika Korei posiada także 581 wyrzutni rakietowych MLRS. Marynarka wojenna Korei Południowej jest wyposażona w 2 lotniskowce dla śmigłowców, 13 niszczycieli, 17 fregat, 5 korwet, 22 okręty podwodne oraz liczne jednostki patrolowe. Miejsce 4. Indie. Wydatki na cele obronne w Indiach w 2025 roku wynosiły 75 miliardów dolarów, czyli niecałe 2% PKB.
Armia Indii liczy 1 455 000 czynnych żołnierzy oraz 1 155 000 w rezerwie. Ponadto Indie posiadają siły paramilitarne, które liczą 2 527 000 personelu. Łącznie armia indyjska ma w służbie 5 137 000 personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 23 500 000 ludzi. Indie posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 4600 czołgów. Siły powietrzne Indii mają na wyposażeniu 2296 samolotów wojskowych, w tym 606 samolotów myśliwskich oraz 130 samolotów szturmowych. Indie posiadają także 869 śmigłowców wojskowych oraz 40 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji 151 200 pojazdów opancerzonych, 140 dział samobieżnych oraz 3240 dział holowanych. Indie posiadają także 702 wyrzutnie rakietowe MLRS. Marynarka wojenna Indii jest wyposażona w 2 lotniskowce, 12 niszczycieli, 12 fregat, 18 korwet, 18 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Oczywiście Indie są również mocarstwem nuklearnym i posiadają 160 głowic jądrowych. Miejsce trzecie: Rosja. Wydatki na cele obronne w Rosji w 2025 roku wynosiły 126 miliardów dolarów, czyli aż 6,2% PKB. Armia Rosji liczy 1 320 000 czynnych żołnierzy oraz 2 miliony w rezerwie. Ponadto Rosja posiada siły paramilitarne, które liczą 250 000 personelu. Łącznie armia rosyjska ma w służbie 3 570 000 personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 1 259 000 ludzi. Rosja posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 14 700 czołgów. Siły powietrzne Rosji mają na wyposażeniu 4255 samolotów wojskowych, w tym 809 samolotów myśliwskich oraz 730 samolotów szturmowych. Rosja posiada także 1547 śmigłowców wojskowych oraz 560 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 161 000 pojazdów opancerzonych, 6200 dział samobieżnych oraz 8350 dział holowanych. Rosja posiada także 3060 wyrzutni rakietowych MLRS. Marynarka wojenna Rosji jest wyposażona w 1 lotniskowiec, 14 niszczycieli, 12 fregat, 83 korwety, 65 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Oczywiście Rosja jest mocarstwem atomowym i posiada łącznie około 6000 głowic jądrowych, co jest największą liczbą na świecie. Miejsce drugie: Chiny. Wydatki na cele obronne w Chinach w 2025 roku wyniosły 266 miliardów dolarów, czyli ponad 1,5% PKB. Armia Chin liczy 2 035 000 czynnych żołnierzy oraz 510 000 w rezerwie. Ponadto Chiny posiadają siły paramilitarne, które liczą 625 000 personelu. Łącznie armia chińska ma w służbie 3 170 000 personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi aż 19 530 000 ludzi. Chiny posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 5000 czołgów. Siły powietrzne Chin mają na wyposażeniu 3300 samolotów wojskowych, w tym 1200 samolotów myśliwskich oraz 371 samolotów szturmowych. Chiny posiadają także 913 śmigłowców wojskowych oraz 281 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 174 000 pojazdów opancerzonych, 3850 dział samobieżnych oraz 1430 dział holowanych. Chiny posiadają także 3180
150 wyrzutni rakietowych MLRS. Marynarka wojenna Chin jest wyposażona w 3 lotniskowce, 3 lotniskowce dla śmigłowców, 49 niszczycieli, 42 fregaty, 72 korwety, 61 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Chiny są również mocarstwem nuklearnym i posiadają około 300 głowic jądrowych. Miejsce pierwsze USA. Stany Zjednoczone są największym światowym wydawcą na cele obronne. Wydatki na wojsko w 2025 roku wyniosły 895 miliardów dolarów, czyli nieco ponad 3% PKB. Armia USA liczy około 1 328 000 czynnych żołnierzy oraz 800 000 w rezerwie. Nie posiadają natomiast sił paramilitarnych. Łącznie Armia Stanów Zjednoczonych ma w służbie 2 128 000 personelu wojskowego. Natomiast roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi aż 4 400 000 ludzi. USA posiada zaawansowany i różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 4600 czołgów, z czego 1000 to czołgi Abrams. Siły powietrzne USA mają na wyposażeniu 13 200 samolotów wojskowych, w tym 1854 samoloty myśliwskie i 896 samolotów szturmowych. Stany Zjednoczone posiadają także 5730 śmigłowców oraz 1000 śmigłowców szturmowych. Wojsko USA ma do dyspozycji ponad 360 000 pojazdów opancerzonych, 1600 dział samobieżnych oraz ponad 1260 dział holowanych. USA posiada także 694 wyrzutnie rakietowe MLRS. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych jest wyposażona w 11 lotniskowców, 9 lotniskowców dla śmigłowców, 75 niszczycieli, 23 korwety oraz 64 okręty podwodne, w tym okręty typu Ohio oraz Virginia. USA jest oczywiście mocarstwem nuklearnym i w swoim arsenale posiada ponad 5500 głowic jądrowych. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.